Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Dzisiaj na tapetę bierzemy pytanie, jakie wpadło mi w ostatnim tygodniu. Zadała mi je pewna mama, która się u mnie konsultowała w związku z tym, że jej dziecko choruje. I pytanie to brzmiało następująco. Co mam zrobić, jeśli podaję dziecku na przykład mięso z warzywami, a ono tego nie chce? Pytanie to jest bardzo ciekawe z tego względu, że wskazuje na postawę wielu rodziców, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a mianowicie postawę, w której zakłada się, że to rodzic wie lepiej i w związku z tym rodzic decyduje. W tym wypadku decyduje o tym, co dziecko będzie jadło. I nie mówię, że ta postawa związana jest z tym, że lekceważymy nasze dzieci, tylko wychodzimy z założenia, że my wiemy lepiej, że chcemy dobrze, że dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, co mu posłuży. Jednak jest to bardzo błędna postawa i na pewno, jeśli powiem, że to dziecko powinno decydować, wzbudzi pewien opór u wielu z Państwa, ale chciałabym wyjaśnić dzisiaj szczegółowo, dlaczego taka postawa jest dobra. Takiego oporu już nie wzbudza powszechnie przyjęta w społeczeństwie zasada, że jeżeli kobieta jest w ciąży, to ma różne zachcianki, wybrzydza, czegoś nie chce, coś jej przestaje smakować, innym razem na coś konkretnego ma bardzo dużą ochotę i wszyscy śpieszą z tym, żeby spełnić tę jej zachciankę. Z czego wynika akceptacja takiego założenia? Ano z tego, że rzeczywiście u kobiety w ciąży uruchamiają się pewne instynkty i jej organizm zaczyna jej wysyłać bardzo wyraźne wskazówki co do tego, co jej posłuży, a co nie. Czego jej brakuje w organizmie, a czego ma już nadmiar. I jest to bardzo ładna zasada, tradycyjnie właśnie przenoszona z pokolenia na pokolenie, że należy spełniać zachcianki kobiety ciężarnej i należy uszanować to, że czasami na coś nie ma ochoty, a czasami w ogóle nie chce jeść. Niestety takiej postawy już nie mamy wobec dzieci, które tak jak kobiety w ciąży mają właśnie taki wyostrzony instynkt. I być może wiąże się to w ogóle z ogólną koncepcją wychowania dzieci, szczególnie w dawnych pokoleniach naszych dziadków i rodziców, że dzieci i ryby głosu nie mają. Nie będę teraz rozwodzić się nad tym, z czego taka postawa wyniknęła. Na pewno naszym dziadkom i rodzicom brakowało tej wiedzy, która teraz jest powszechnie dostępna. A wiedza ta jest bardzo ciekawa, odkrywcza i daje nam bardzo wiele możliwości. I w zakresie wychowania dziecka i jego odżywiania niesamowicie dobrze sprawdza się nowa idea, taka, która bulwersuje nieraz starsze pokolenia, że zapraszamy dziecko do dyskusji, że pytamy się je o zdanie. Oczywiście musimy mieć też nasz własny zdrowy rozsądek, żeby nie robić tego w ciemno i mieć wyczucie sytuacji, kiedy to jednak my, rodzice, przejmujemy dowodzenie jako empatyczni przywódcy dziecka, a nie despoci i władcy. Natomiast tutaj w zakresie odżywiania dziecka, przy spełnieniu pewnych warunków, o których za chwilę będę mówić, możemy w pełni, a wręcz powinniśmy w pełni oddać decyzję dziecku co do tego, co zjeść, kiedy zjeść i w jakich ilościach. Albo co do tego, żeby nie jeść. I dlaczego jest to tak bardzo wskazane? Po pierwsze, z tego względu, że dziecko ma ten swój naturalny instynkt, o wiele żywszy i mocniejszy niż my dorośli, szczególnie my dorośli, którzy jesteśmy uwikłani w różne nałogi żywieniowe. Więc u dziecka ten instynkt jest bardzo wyraźny. I jak on się objawia? Ano w taki sposób, że natura wyposażyła dziecko w dwa bardzo dobrze sprawdzające się narzędzia, jakimi jest węch i smak. Dziecko będzie mile odczuwało zapachy pewnych potraw i będą mu niektóre potrawy smakowały, albo będzie odczuwało coś, co nam na przykład ładnie pachnie jako śmierdzące, bądź nie będzie mu to w ogóle smakowało, coś, co dla nas jest na przykład pyszne, w zależności od tego, czy ma nadmiary pewnych substancji w organizmie, bądź ich niedobory. Także tutaj należy wykorzystać ten mechanizm natury niejako dźwignię, która ułatwia nam zadanie
i potraktować dziecko jako drugiego naszego doradcę, oprócz powiedzmy pierwszego, jakim jest dietetyk, a wręcz odwróciłabym tutaj tę kolejność, to dziecko jest tym pierwszym doradcą dietetycznym, a później ewentualnie dietetyk i to mądry dietetyk. Daje nam to niesamowitą korzyść, jeśli chodzi o właściwe odżywianie dziecka, bo ono rzeczywiście będzie właściwie odżywiane, jeżeli pójdziemy za jego odczuciami i jego preferencjami kulinarnymi. A druga rzecz, że taka postawa niesamowicie ułatwi nam zadanie. Poniekąd w tym względzie możemy się zrelaksować, odpocząć i pałeczkę przekazać dziecku. Co nie oznacza, że my nie mamy niczego do zrobienia. I chciałam jeszcze tutaj dodać, umknęło mi to, że jadłospisy robione przez dietetyków dla dzieci, czyli spis tego, co dane dziecko ma zjeść w najbliższych powiedzmy 7 dniach, nie mają sensu. Bo to jest właśnie taka postawa, że my dorośli, czy my wykształceni dietetycy wiemy lepiej. Nigdy nie będziemy wiedzieć lepiej od samego dziecka. A teraz przejdę do roli rodziców. Jaka jest rola rodziców? Jest ona ogromna, pomimo tego, że tutaj zwalniam rodziców z decydowania o tym, co dziecko ma jeść, a czego nie jeść. Więc zadaniem rodziców jest zapewnienie dziecku oferty kulinarnej, stworzenie tej oferty kulinarnej, czyli takiego szerokiego wachlarza pokarmów w przeróżnej postaci, ale tak jak użyłam słowa tutaj celowo pokarmów, a nie produktów spożywczych. Pokarmów najwyższej jakości, nieprzetworzonych, niezanieczyszczonych, czyli rolą rodziców jest zapewnienie wysokiej klasy żywności, hasłowo ujmując pokarmów zamiast produktów spożywczych w tej ofercie kulinarnej. I drugi element oferty kulinarnej jest taki, że ma być to bogata oferta kulinarna, czyli powinno w niej znaleźć się wszystko to, do czego mamy dostęp fizyczny i finansowy z zakresu i białek, i tłuszczów, i węglowodanów, i mnóstwa innych różnych substancji odżywczych i regulujących organizm. I żeby ta oferta była bogata, musimy zrobić porządne zakupy, odnowić zapasy wszelkich możliwych elementów pożywienia, elementów naszych posiłków, składników i bez przerwy później te zapasy odnawiać. Jak również zrobić zapasy potraw gotowych, jak również przekąsek, które umieścimy w lodówce, w zamrażarce, czasami na zwykłych półkach, jeżeli nie wymagają one warunków chłodniczych. Czyli ma to być niejako szwedzki stół, tak aby było z czego wybierać. Kolejne zadanie rodziców to danie dziecku nieskazitelnego przykładu tego, jak należy się odżywiać, zarówno w domu, jak i poza domem. Jeśli chodzi o dom, tutaj przede wszystkim rodzice powinni zadbać o własny talerz, o odżywienie siebie, a dzieciom pozwolić się przyglądać. Jest to bardzo dobry bodziec. Ja już o tym mówiłam w innym filmie, ale powtórzę, bo to należy powtarzać, że rodzice powinni się skupić na sobie i niejako zignorować dziecko. To jest taki zabieg psychologiczny, aby wzbudzić ciekawość dziecka i zadbać o to, żeby na tym talerzu pojawiały się rozmaite rzeczy, żeby się zmieniały, żeby były to pokarmy najwyższej jakości. Jeżeli dziecko jest w dietoterapii, czyli w tymczasowym sposobie odżywiania, w którym ze względu na jakąś chorobę, jakąś dysfunkcję w organizmie, w szczególności jelit, musimy na jakiś czas wyeliminować pewne pokarmy, niezależnie od tego, jak one są zdrowe, obiektywnie i dobre i pożądane w naszej diecie. Więc tutaj rodzice mogą również wejść w tę dietoterapię dla dziecka, przynajmniej u mnie, dlatego że cokolwiek nie usuwam na jakiś czas z diety, nie eliminuję czy rotuję, zawsze dbam o to, żeby ostatecznie ta dieta, która pozostanie, niezależnie od choroby, była pełnowartościowa, żeby niczego w niej nie zabrakło. Ani białek, ani tłuszczów, ani węglowodanów, ani soli mineralnych, ani witamin i wszelkich innych ważnych rzeczy. Także niezależnie jaka ta dieta dla dziecka jest, jeżeli okresowo rodzice wejdą w tę dietę, nic się nie stanie, a wręcz skorzystają oni na tym w ten sposób, że siłą rzeczy podreperują swoje zdrowie przy okazji. Także jest to możliwe i jeśli chodzi o ten nieskazitelny przykład poza domem, tutaj rodzice, tak jak dzieci, od czasu do czasu są częstowani przez osoby z zewnątrz różnymi rzeczami i no niestety w dzisiejszych czasach wychodzi na to, że w większości przypadków nie jest to jedzenie, które służy zdrowiu. I musimy nauczyć się najpierw sami, jak w takiej sytuacji się zachować, aby nikogo nie urazić, jak w sposób łagodny odmówić, ale z drugiej strony być w tym konsekwentnymi, nie ulegać, zrobić to z uśmiechem na ustach, co jest trudne, ale można się tego nauczyć.
i tym samym dać dzieciom przykład, jak zachowywać się w tych sytuacjach. Ja jeszcze do tego problemu poczęstunków na zewnątrz wrócę za chwilkę. A teraz przejdę do ostatniego punktu roli rodziców, jakim jest uczenie dziecka samoobserwacji, obserwacji własnego organizmu, jak on reaguje na zjedzenie tego czy innego pokarmu, zjedzenie tej lub innej kompozycji pokarmowej, posiłku, w którym będzie jakaś określona ilość pokarmów surowych, określona ilość składników ugotowanych, obrobionych termicznie, bądź jak zareaguje jedynie na surowy pokarm, a jak na w pełni ugotowany, jak na pokarmy rozgrzewające, jak na wychładzające, jak zareaguje na przerwę w jedzeniu, jak zareaguje na post, na spontaniczny post, czyli nie jedzenie wtedy, kiedy nie ma się na to ochoty i takie tylko posty tutaj widzę sensowne w przypadku dzieci. Nie narzucamy dzieciom postów, natomiast uczymy je respektować tego, że organizm w pewnym momencie nie chce jeść, nie ma ochoty na jedzenie i dziecko ma pełne prawo do tego, aby nie jeść przez dłuższy czas, jeżeli nie ma takiej ochoty. I rozmawiamy z dzieckiem, zwracamy jego uwagę na to, jak jego organizm po czymś takim się czuje, jak się czuje na następny dzień. Jest to niesamowity element roli rodziców, nie należy tego zaniedbywać. I jeżeli te wszystkie 4 elementy, czyli pokarmy zamiast produktów w całym domu. Tutaj jest ważne, żeby w domu nie było ani jednego produktu spożywczego czy wątpliwego jedzenia, które w jakiś tam sposób mogłoby zaszkodzić komukolwiek. Czyli pokarmy zamiast produktów, bogata oferta kulinarna, czyli szeroki wybór tego, co można zjeść. 3. rzecz, nieskazitelny przykład ze strony rodziców. I 4. rzecz, uczenie naszych pociech, samoobserwacji i zależności między tym, co spożywamy, a tym, jak się czujemy. Jeżeli te 4 warunki będą spełnione, to spokojnie możemy przekazać dziecku pałeczkę w zakresie tego, co ma zjeść, kiedy zjeść i w jakiej ilości i czy nie jeść. Czyli w takich warunkach pełna decyzja może należeć do dziecka, wręcz powinna, a my możemy w tym względzie odpocząć. I najczęstsze obawy rodziców, które w pełni rozumiem, bo ja przez to też przechodziłam, rodziców szczególnie początkujących, na początku zmian, dotyczą tego, co dziecko je gdzieś przypadkowo poza domem, tym, czym jest częstowane przez osoby z zewnątrz, skądinąd z dobrego serca, ale osoby, które nie mają głębszej wiedzy na temat wpływu jedzenia na nasze zdrowie i częstują nasze dziecko na przykład cukierkami czy Coca-Colą. Również dochodzi taki aspekt jak decyzje, przynajmniej na początku samego dziecka. Ono bezwiednie nadal będzie sięgać po to, co dotychczas mogło spożywać, czyli powiedzmy ktoś częstuje je słodyczami i ono z ochotą je przyjmie i spożyje. To są naturalne elementy całego procesu. Tak jak w naszym całym życiu zdarzają się różne przykre rzeczy, typu najstraszniejsze może to wojny, kataklizmy, poprzez mniej przykre, drobniejsze typu silny, chłodny wiatr i ulewa, brak pracy czy jakieś inne problemy. To są naturalne elementy życia i tak samo tutaj w zdrowym odżywianiu, we wprowadzaniu zmian, to, że mamy te bodźce z zewnątrz i że dziecko na początku nie będzie się umiało ochronić, że bezwiednie będzie się częstować tym, co mu jest oferowane na zewnątrz, to jest naturalny element wszystkiego. I ja przez to też przechodziłam z tym, że nie miałam tej pewności siebie, jaką teraz mam w sobie, bo nie uwierzyłabym, że to się zmieni. Byłam zrozpaczona nieraz, gdy dowiadywałam się, czy widziałam, jak moje dzieci się czymś częstowały, co na pewno wiedziałam, że im gdzieś tam naruszy wszystko to, co misternie odbudowywałam, że cały mój wysiłek, miałam wrażenie, jest zniweczony, gdy ktoś z rodziny, z którą nie mieszkamy pod jednym dachem, czy bliskich znajomych, zupełnie ignoruje moje wysiłki, moje przekonania co do odżywiania dzieci i w przeciągu 5 minut niszczy to, co sobie gdzieś tam wypracowałam z dzieckiem i częstuje je tym, czego ja sobie nie życzę. Jest to bardzo przykra sytuacja, ale ona się nagminnie zdarza i co przykre, zdarza się często ze strony naszych rodziców czy teściów. O tym mi mówią bardzo często ludzie, młodzi rodzice. I ja ich pocieszam, że to jest normalne, że nie dotyka to tylko ich. Więc jak należy w takiej sytuacji zareagować? Pierwsza rzecz to akceptacja tego stanu rzeczy, przygotowanie się tak, że to ma się prawo zdarzyć. Jeżeli będziemy stawiać temu opór, będziemy tracić niepotrzebnie energię, będziemy mieć złe emocje, dzieci nasze będą to czuły. Więc akceptacja i spokój z jednej strony, a z drugiej strony niezłomność i konsekwencja. Czyli nadal my jako rodzice trzymamy się tego, że my sami się dobrze odżywiamy, pokazujemy to dzieciom,
na ich oczach w grzeczny i uprzejmy sposób odmawiamy częstowania się czymś, co nam nie posłuży. Jak również konsekwentnie poruszamy ten temat w domu z dziećmi, ale nie nachalnie. Czyli powiedzmy, jeżeli w jakimś tam dniu dziecko zostało poczęstowane jakimiś chipsami czy lodami, niekoniecznie poruszamy ten temat w tym samym dniu, a robimy to powiedzmy w jakimś odroczeniu czasowym za dzień bądź za 2 i na spokojnie, gdy opadną już nam troszeczkę emocje, zaczynamy z dzieckiem o tym rozmawiać. Ale bardzo ważna też rzecz tutaj, o której zapomniałam wspomnieć, przy zdrowym odżywianiu dziecka, w ogóle przy wychowaniu dziecka, ale przy odżywianiu w szczególności, nie stosujemy nakazów i zakazów. Jest to bardzo trudne, gdyż robimy to z rozpędu. Ja sama do dzisiaj czasami zdarza mi się, że z czymś takim wychodzę do moich dzieci, że coś im nakazuję bądź zakazuję. Więc proszę się nie martwić, jeżeli taka postawa gdzieś tam z nas wypłynie. Zawsze po jakimś czasie można się zreflektować. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i porozmawiać o tym z dzieckiem, że niczego nie chcieliśmy mu narzucać ani zakazywać. I jeżeli będziemy dziecku coś nakazywać bądź zakazywać, to efekt będzie dokładnie odwrotny. Dziecko się będzie zamykać, będzie się chować przed nami, skrywać. Nie tędy droga. Ważne jest nasze zdanie i wyartykułowanie go w sposób nie narzucający się dziecku. Nam się wydaje, że dzieci nie cenią naszego zdania, szczególnie jeżeli są starsze, ale tak nie jest. Dzieci są bardzo silnie z nami emocjonalnie związane i nawet jeżeli nie widać tego od razu, że słuchają nas uważnie, to mogę Państwa zapewnić z perspektywy mojego doświadczenia matczynego, a moje dzieci są już dorosłe, więc mówię z tej pozycji, okazuje się po jakimś czasie, że owszem, nasze zdanie miało bardzo silny wpływ na nie, więc wręcz musimy bardzo uważać, co do nich mówimy, nawet jeżeli pozornie nas nie słuchają. I to wystarczy. Pamiętajmy o sile naszego słowa, przekonania, przykładu. Więc tu powinniśmy być konsekwentni i niezłomni przy akceptacji tego, że nie wszystko będzie od początku szło po naszej myśli. I wtedy zauważymy, że po jakimś czasie dzieci zaczną się nas pytać o zdanie. Mamo, jak myślisz? Czy ja będę mogła na tym przyjęciu się tym poczęstować? Co mam zrobić? A co mógłbym na przykład, jeżeli to jest chłopczyk, co mógłbym na to przyjęcie sobie wziąć, żebym nie musiał się częstować tym, co tam jest? Na przykład. I wtedy znowu niczego nie narzucamy, tylko mówimy, wiesz, ja na Twoim miejscu, może to brzmi tak nie do końca dobrze, ale rzeczywiście mówmy w trybie przypuszczającym, co my byśmy zrobili, co radzimy, jakie jest nasze zdanie. Powiedzmy, dziecko zapyta się, czy jeżeli zjem tego cukierka, to czy mi to zaszkodzi? I wtedy nie mówimy eufemizmami, że może jeden cukierek Ci nie zaszkodzi. No nie. Mówimy jak jest, że na pewno będzie obciążeniem dla organizmu, jak dużym tego nie wiadomo. Na pewno przy jego, powiedzmy, jakimś tam problemie zdrowotnym będzie to szczególnie ryzykowne. Na pewno będzie wiązało się z tym, że będzie nam ciężko wyjść z uzależnienia, jeżeli dziecko jest uzależnione, a należałoby dziecku wyjaśnić też to, na czym polegają uzależnienia pokarmowe, jakich mamy pełno teraz i większość dzieci jest od czegoś uzależniona, jeżeli są karmione tym, co nam oferują sklepy. Więc to wszystko należy wprost powiedzieć. Należy też powiedzieć, że czasami, jeżeli organizm jest bardzo silny i spożyje się tego jednego cukierka, to w jaki sposób ten organizm da sobie radę, ale mimo wszystko będzie miał grubą robotę do wykonania i tak bym dziecko z tym zostawiła. I proszę zobaczyć, jakie cuda będą się dziać z czasem, jeżeli będziemy pilnować tej naszej roli rodziców w tych 4 aspektach, które już wymieniłam. Zachowamy akceptację, cokolwiek by się nie stało, wszelkich niewłaściwych wyborów dziecka. Będziemy z nim o tym rozmawiać na spokojnie, analizować, a z drugiej strony będziemy niezłomni i konsekwentni. Zapewniam Państwa, że to się wszystko zmieni, że nie będzie tak źle jak na początku, że dziecko nauczy się przetrwać w tym trudnym świecie i dokonywać właściwych wyborów żywieniowych w przyszłości. A jeżeli popełni jakiś błąd, będzie samo doskonale wiedziało, że to był błąd, gdyż będzie umiało samo obserwować się. Zauważy w mig, jak jego organizm na to zareagował i samo wyciągnie wnioski. Mówię tu ze 100% przekonaniem z perspektywy mojego doświadczenia. Reasumując cały ten dzisiejszy temat, proszę pamiętać o 2 bardzo ważnych pytaniach, jakie regularnie powinniśmy zadawać naszym dzieciom. Pierwsze pytanie, jeżeli wydaje nam się, że nasze dziecko powinno coś zjeść, załóżmy, że pytanie zadajemy dziewczynce, czy jesteś głodna, kochanie?
I jeżeli odpowiedź jest twierdząca, następne pytanie, co chciałabyś zjeść? Jeżeli to, co dzisiaj Państwu przekazałam, uważają Państwo za przydatne, jeżeli pomyślą Państwo, że mogłoby się to przydać jakimś innym rodzicom, bardzo proszę o udostępnianie tego nagrania i lajkowanie. Im więcej lajków, tym bardziej ten film będzie udostępniany przez automaty YouTube'a. I jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy będą chcieli się Państwo podzielić tym, jakie Państwo napotykają trudności w zdrowym odżywianiu dzieci, proszę się tym dzielić pod filmem, w komentarzach. Ja również będę się tam odzywać w odpowiedzi na to, co Państwo napiszą. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.